dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o wojnie informacyjno-propagandowej, jaką Armia Krajowa prowadziła z niemieckim okupantem. Tą historię przedstawię na przykładzie akcji N, najbardziej spektakularnej akcji w tej wojnie. Było przedpołudnie 26 maja 1944 roku, gdy do mieszkania Haliny Kłąb przy ulicy Sienkiewicza w Łodzi wtargnęło kilku funkcjonariuszy SIPO, niemieckiej Policji Bezpieczeństwa. Zaraz po wejściu do jej mieszkania spoliczkowało kobietę i zakuło ją w kajdanki. Funkcjonariusze SIPO dokonali również szczegółowego przeszukania mieszkania Haliny Kłąb, licząc na to, że znajdą w nim kolejne dowody jej konspiracyjnej działalności. Tych jednak nie znaleziono. Skutą kobietę przewieziono następnie do aresztu dla kobiet przy ulicy Gdańskiej. Tam zaczęło się śledztwo. W czasie tego śledztwa Halina Kłąb była potwornie bita. Po kilku dniach takiego maltretowania oświadczyła niemieckim funkcjonariuszom, że adresy i kontakty, których od niej żądają, znajdują się w jej mieszkaniu. Gdy ponownie ją zawieziono do jej mieszkania, Kłąb, szukając tych kontaktów i adresów, tak naprawdę szukała kapsułki z cjankiem potasu. Zamierzała ją połknąć i zakończyć swoje cierpienia. Ale tak jednak się nie stało. Kilka miesięcy później Halina Kłąb została skazana przez Niemców na karę śmierci i oczekiwała na wykonanie wyroku w więziennej celi. Był już jednak początek stycznia 1945 roku. Do Łodzi coraz szybciej zbliżała się sowiecka Armia Czerwona. Niemcy zaczęli w popłochu wycofywać się z miasta. Nie mieli już czasu na rozstrzelanie więźniów. W ten właśnie sposób Halina Kłąb, agentka wywiadu w łódzkim okręgu Armii Krajowej, przetrwała hitlerowskie piekło. Kilkanaście dni później, 13 czerwca 1944 roku, w ręce SIPO wpadł Jan Lipsz, inny agent wywiadu w łódzkim okręgu Armii Krajowej. Gdy go zatrzymano, przedstawiono mu twarde dowody jego działalności w konspiracji. Lipsz wiedział już, że z tej sytuacji, w jakiej się znalazł, nie ma już wyjścia. Podczas pierwszego przesłuchania, gdy skonfrontowano go z niemieckim konfidentem, który potwierdził jego działalność w konspiracji, Lipsz uśmiechnął się pod wąsem, a następnie ruszył z impetem w kierunku przesłuchującego go funkcjonariusza SIPO. Ten jednak zdołał wyciągnąć z kabury pistolet i oddał strzał w kierunku Lipsza. Lipsz natychmiast padł na posadzkę, zabierając ze sobą wszystkie tajemnice, które chcieli wydobyć z niego Niemcy. Ale dokładnie taki był plan Jana Lipsza. Halina Kłąb i Jan Lipsz to była dwójka ludzi, którzy zajmowali się prowadzeniem akcji N w okręgu łódzkim. Akcji dywersyjno-propagandowej skierowanej przeciwko Niemcom. Ta akcja została wymyślona w Komendzie Głównej Armii Krajowej wiosną 1941 roku. To właśnie wtedy w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej powołano specjalny referat N, który miał zajmować się koordynowaniem tej akcji na terenie okupowanej Polski. Łódź miała być poligonem doświadczalnym akcji N. Łódź znajdowała się wówczas na terenie niemieckiego kraju Warty, który wchodził w skład III Rzeszy. Tak naprawdę akcja N zaczęła się w okręgu łódzkim wiosną 1942 roku, gdy do
szefa wywiadu w okręgu łódzkim, majora Zygmunta Jankego, przybył Jan Jeziorański, specjalny kurier Komendy Głównej Armii Krajowej, który przyjechał po to, aby omówić zasady prowadzenia akcji N. Miała ona polegać na kolportażu specjalnie spreparowanych niemieckojęzycznych ulotek i broszur, które miały sprawiać wrażenie, że są dziełem antyhitlerowskiego ruchu oporu. To właśnie w ten sposób konspiratorzy z Armii Krajowej zamierzali wpływać na postawy Niemców. Zarówno tych, którzy pełnili służbę w Wehrmachcie, jak i tych, którzy pracowali w niemieckim aparacie administracyjnym. Jan Jeziorański przywiózł Jankemu kilka broszur przygotowanych w Komendzie Głównej Armii Krajowej i omówił z nim szczegółowo wszystkie zasady ich kolportowania na terenie okręgu łódzkiego. Po tym spotkaniu major Jankę powołał specjalną komórkę, która miała zajmować się prowadzeniem akcji N w okręgu łódzkim i zaczął szukać do niej odpowiednich kandydatów. Jednym z kandydatów został Jan Lipsz, majster w fabryce Steinerta. Lipsz był bardzo ciekawą postacią. Łatwo nawiązywał kontakty, świetnie władał językiem niemieckim, miał zresztą niemieckie pochodzenie. Ale oprócz tego wszystkiego Lipsz miał duszę prawdziwego hazardzisty. Gotów był zaryzykować bardzo wiele, aby osiągnąć swój cel. I dokładnie kogoś takiego szukał major Jankę. Lipsz został więc zaprzysiężony przez Jankego i odpowiednio przeszkolony. Na jego rozkaz miał wstąpić do jednej z niemieckich paramilitarnych organizacji, jakie działały w Łodzi. I Lipsz wstąpił do tej organizacji. Mogąc chodzić w mundurze, mógł przemieszczać się po terenie całego miasta. Łatwo też mógł nawiązywać kontakty. Ale to był dopiero pierwszy element tej pracy, zbudowanie legendy. Lipsz musiał zastanowić się, w jaki sposób będzie kolportował enowskie wydawnictwa. Aby to robić, założył Legię Narodową, zakonspirowaną organizację, w skład której wchodziło kilkudziesięciu młodych ludzi, która miała mu pomagać w kolportażu enowskich wydawnictw. Na efekty działań Lipsza i jego ludzi nie trzeba było długo czekać. Już po paru tygodniach enowskie wydawnictwa trafiły do niemieckiego garnizonu w Łodzi, niemieckich urzędów, niemieckich restauracji, a nawet do skrzynek zwykłych Niemców zamieszkałych wówczas w Łodzi. Te wszystkie ulotki informowały o tym, że w III Rzeszy działa antyhitlerowski ruch oporu. Informowały również o tym, że ten ruch oporu ma największe wpływy w niemieckim Wehrmachcie, gdzie należą do niego nie tylko oficerowie, ale także generałowie. Ulotki kolportowane przez Lipsza i jego ludzi starały się również zniechęcać Niemców do wojny i używały do tego określonych argumentów. W jednej z kolportowanych broszur była mowa o tym, że Adolf Hitler już w grudniu 1939 roku obiecał wszystkim Niemcom, że za rok Boże Narodzenie będą już świętować w domu. Jak konstatowano w ulotce, Hitler słowa nie dotrzymał. Oprócz tego, że te ulotki kolportowane przez Lipsza i jego ludzi starały się zniechęcić Niemców do prowadzonej przez III Rzeszę wojny, starały się również zmusić ich do tego, aby zaangażowali się w antyhitlerowski ruch oporu. Prawdziwym majstersztykiem Lipsza i jego ludzi było stworzenie w III Rzeszy antyhitlerowskiej partii Rudolfa Hessa. Rudolf Hess przez wiele lat był drugą osobą po Hitlerze w NSDAP. Lipsz wykorzystał do tego ucieczkę Rudolfa Hessa do Wielkiej Brytanii w maju 1941 roku. Na kanwie tej historii Lipsz informował w kolportowanych ulotkach, że w III Rzeszy rzeczywiście istnieje partia Rudolfa Hessa
i ona walczy z hitlerowskim reżimem. Aby skuteczniej dotrzeć z tym przekazem do zamieszkałych w Łodzi Niemców, Lipsz stworzył specjalną tajną komórkę w organizacji paramilitarnej, do której się zapisał. Po jakimś czasie Niemcy należący do tej organizacji sami zaczęli kolportować enowskie wydawnictwa podawane im przez Lipsza. Dopiero w grudniu 1943 roku Niemcy wpadli na ślad tej komórki i ustalili, że wszystkie te wydawnictwa są dziełem konspiratorów z Armii Krajowej. Jeszcze wyższym poziomem akcji N było kolportowanie spreparowanych niemieckojęzycznych wydawnictw na terenie III Rzeszy. To zadanie wymagało przede wszystkim uzyskania możliwości swobodnego podróżowania po terenie III Rzeszy, ale wymagało również świetnej znajomości języka niemieckiego i znajomości wszystkich realiów, jakie istniały wówczas w III Rzeszy. Tego zadania podjęła się Halina Kłąb, zwerbowana przez majora Jankego. Halina Kłąb była młodziutką, niebieskooką blondynką. Dzięki swojej urodzie i dzięki wrodzonym talentom aktorskim Halina Kłąb łatwo nawiązywała relacje z Niemcami i zdobywała ich zaufanie. Na polecenie majora Jankego wstąpiła do Bund Deutscher Mädel, odpowiednika Hitlerjugend. W ten sposób zyskała odpowiednią legendę do planowanych działań. Halina Kłąb zaprzyjaźniła się również z Benem Wigrą, wysoko postawionym funkcjonariuszem SS w kraju Warty, który się w niej zaczął podkochiwać. Dzięki temu zdołała uzyskać odpowiednie zaświadczenia pozwalające jej na podróżowanie do III Rzeszy. Jej podróże do III Rzeszy z reguły wyglądały tak, że w jednym z lokali kontaktowych na terenie Łodzi odbierała odezwy partii Rudolfa Hessa i inne enowskie wydawnictwa. Następnie pakowała to wszystko do walizki i jechała do Berlina, Lipska, Drezna, Monachium, Wiednia i innych niemieckich miast. Zawsze w czasie tej podróży miała precyzyjnie przygotowaną legendę. Nigdy nie nocowała w hotelach. Zazwyczaj, gdy przybywała na miejsce, wynajmowała jakiś skromny pokój u starszych Niemców i przystępowała do działania. Odbiorców swoich enowskich wydawnictw Halina Kłąb poszukiwała w książkach telefonicznych, a następnie wysyłała im te wydawnictwa. W czasie swoich podróży do III Rzeszy Halina Kłąb zbierała również informacje dla wywiadu Armii Krajowej. Te informacje zazwyczaj dotyczyły niemieckich garnizonów, ruchów niemieckich wojsk, niemieckich punktów obrony, a także fabryk, zwłaszcza tych, które produkowały uzbrojenie. Te informacje były później przekazywane do Londynu i pomagały alianckim lotnikom w bombardowaniu niemieckich miast. W czasie swoich podróży do III Rzeszy Halina Kłąb wielokrotnie ryzykowała swoim życiem. W czasie jednej z podróży do Wiednia, której szlak wiódł przez Wrocław, została zatrzymana przez dwóch niemieckich policjantów, którzy kontrolowali bagaż jakiegoś mężczyzny. Było jasne, że za chwilę zostanie skontrolowany bagaż Haliny Kłąb, w którym jak zawsze były enowskie wydawnictwa. Wyszła z tej sytuacji po mistrzowsku. Gdy przez megafon popłynęła zapowiedź, że właśnie na sąsiedni peron podjeżdża pociąg do Wiednia, wyrwała swoją walizkę z rąk niemieckiego policjanta i pobiegła, krzycząc za sobą, że właśnie nadjeżdża jej pociąg do Wiednia. To była jedna z tych sytuacji, w czasie których życie Haliny Kłąb wisiało na włosku. Dzięki jej misjom do III Rzeszy setki enowskich wydawnictw trafiły w ręce zwykłych Niemców, zasiewając w nich wątpliwość co do wojny i samego reżimu Adolfa Hitlera. Niemcy dopiero po 2 latach jej działalności
ustalili, że kolportowane na terenie III Rzeszy niemieckojęzyczne wydawnictwa informujące o działalności antyhitlerowskiej partii Rudolfa Hessa tak naprawdę zostały przygotowane na terenie okupowanej Polski. Na pewno prowadzona przez łódzkich konspiratorów z Armii Krajowej akcja N była wygraną bitwą Armii Krajowej w prowadzonej przez nią wojnie informacyjnej i propagandowej z niemieckim okupantem. Dowodziły tego zresztą rezultaty kolportażu enowskich wydawnictw, które cieszyły się w Niemczech wielką popularnością. Komendant Główny Armii Krajowej, generał Stefan Rowecki-Groth, w jednym z raportów do Londynu na temat prowadzenia akcji N napisał, że w Łodzi enowskie wydawnictwa czytane są przez Niemców z wielkim zainteresowaniem. Jak podkreślał, nie stwierdzono przypadków przekazywania tych wydawnictw niemieckim władzom, co, jak zaznaczał, może dowodzić tego, że trafiły w ich gusta. Z kolei major Zygmunt Janke, oceniając rezultaty prowadzonej przez jego ludzi akcji N, stwierdził lakonicznie, że zadziwiające, jak wiele może zdziałać marna kartka papieru, jeśli właściwie dobierzemy jej odbiorców i naniesiemy na niej właściwe treści. Konspiratorzy z łódzkiej Armii Krajowej za rezultaty akcji N zapłacili słoną cenę. Wiosną 1944 roku Niemcy aresztowali większość zespołu zajmującego się kolportowaniem enowskich wydawnictw. Aresztowano, jak już wspomniałem na początku, Halinę Kłąb i Jana Lipsza. Zdziesiątkowana została Legia Narodowa, konspiracyjna organizacja założona przez Jana Lipsza, która pomagała mu w kolportażu enowskich wydawnictw. Wielu członków Legii Narodowej trafiło do obozów koncentracyjnych, ale równie wielu zostało rozstrzelanych przez Niemców. W następnym moim filmie opowiem Wam o tym, jak Armia Krajowa walczyła z niemieckim okupantem. Tą historię przedstawię na przykładzie akcji likwidowania ludzi niemieckiego aparatu okupacyjnego. Ten film zatytułowałem Operacja Trupia Główka. Gorąco zapraszam do oglądania. Drodzy widzowie, dziękuję za wpłaty i za komentarze pod moimi filmami. Zachęcam do dalszego wspierania kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym i kliknijcie subskrybuj.